Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, którego tematem są niegrzeczne rzeczy w spektrum autyzmu. A tak naprawdę powinnam powiedzieć niegrzeczne rzeczy, które robią dzieci, młodzież i młode osoby dorosłe w spektrum autyzmu. Szkolenie, a właściwie sam tytuł tego dzisiejszego spotkania, moi drodzy, jest troszeczkę przewrotne i mam nadzieję, że troszeczkę też będzie dla Was zaskoczeniem, albo jednocześnie otworzy Wam oczy na pewne kwestie. Startujemy w takim razie z dzisiejszym tematem. Moi drodzy, spotykamy się z takim określeniem, że dzieciaki, ogólnie osoby w spektrum autyzmu, one prezentują cały pakiet różnych zachowań, które z punktu widzenia osób neurotypowych są traktowane jako niegrzeczne. I teraz rzeczywiście tak jest, że jakby to, co widzimy, możemy interpretować na zasadzie takiej, że jest to absolutnie niegrzeczne. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że osoby w spektrum autyzmu nie mogą być oceniane według tych samych parametrów, według tych samych norm czy takiego podejścia, jak dzieci neurotypowe. Z tej prostej przyczyny, że dzieciaki w spektrum autyzmu, w ogóle osoby w spektrum autyzmu, mają inną strukturę mózgu, a co za tym idzie, ten mózg funkcjonuje nieco inaczej. To znaczy, że pewne rzeczy nie wynikają z lenistwa, z niechęci, ze złośliwości u tych osób, a w dużej mierze są połączone czy wynikają właśnie bezpośrednio z objawów spektrum autyzmu. Jasne jest, moi drodzy, że wiele rzeczy czy wiele zachowań jest jednoznacznie niegrzeczne i tutaj nie ma co polemizować, że tak nie jest, czy rzeczy, które po prostu są niebezpieczne, zarówno dla osób towarzyszących, jak i dla samego dziecka. I tutaj mówię ogólnie o populacji osób dorosłych, jak i populacji dzieci. Moi drodzy, w momencie, kiedy dziecko, jakiekolwiek by ono nie było, wyrywa nam się z ręki i chce wbiec na ruchliwą ulicę, to wiadomo, że znowu, bez względu na to, jakie to jest dziecko, będziemy dbać o jego bezpieczeństwo. Z punktu widzenia takiego wyrywania się i jakby wbiegania na ulicę, potraktujemy to jako oczywiście zagrożenie, ale jednocześnie osoby, które gdzieś tam z boku na to patrzą, uznają to, że dziecko jest niegrzeczne, prawda? Natomiast znowu, kwestia interpretacji, skąd się takie zachowanie bierze. Również, moi drodzy, kolejna kwestia taka, gdzie na przykład siedzimy w autobusie i nagle, nie wiem, chcemy usiąść sobie na dodatkowym krześle, ale jakieś dziecko trzyma nogi oparte, brudne buty oparte na siedzeniu, no na którym wiadomo, że nie usiądziemy. I moi drodzy, to nie jest wina dzieci, żeby była jasność, że one się tak zachowują. To jest wina nas dorosłych, że ich tego nie uczymy. Albo oczekujemy, że ktoś inny za nas to zrobi. I znowu, w odniesieniu absolutnie do wszystkich dzieci. I kolejna kwestia, o której już wielokrotnie mówiłam na naszych spotkaniach, moi drodzy, dotyczy zwrotów grzecznościowych. Wyjaśnijmy sobie jakby kilka kwestii. Pierwsza z nich jest taka, że w momencie, kiedy mam dziecko, które ma słabe kompetencje językowe, czyli ma słaby zasób słownictwa, albo wręcz w ogóle go nie ma, to moi drodzy, słowa takie jak dziękuję, proszę, przepraszam, nie są słowami, które obligatoryjnie pojawiają się jako pierwsze. Nie uczę dziecka w pierwszej kolejności tych zwrotów, dlatego że są dużo ważniejsze rzeczy do tego, aby dziecko nauczyć i żeby ono mogło komunikować inne kwestie, a niekoniecznie dziękuję i dzień dobry. Natomiast, moi drodzy, druga kwestia w obszarze tych zwrotów grzecznościowych jest taka, że dziwnym trafem tych zwrotów dziękuję, proszę, przepraszam, do widzenia i tak dalej oczekuje się bezwzględnie od dzieci w spektrum autyzmu. Natomiast trochę przymyka się oczy na brak tych zwrotów u dzieci neurotypowych. Taki paradoks niestety w społeczeństwie neurotypowym. Mianowicie ja z własnego doświadczenia i z własnych obserwacji dostrzegam, moi drodzy, że dzieci w spektrum autyzmu, a pamiętajcie, że od 20 lat pracuję z takimi dziećmi w różnym wieku, na różnym poziomie funkcjonalnym i uwierzcie mi, że w większości te dzieci naprawdę potrafią, jeżeli nie zwerbalizować, to one gestem albo komunikacją alternatywną naprawdę potrafią powiedzieć dzień dobry, dziękuję i przepraszam. Natomiast niekoniecznie dzieci neurotypowe potrafią to robić. I społeczeństwo jakoś się nie denerwuje. A przecież to dziecko, on tak może, ona tak
może, a zapomniało jej się. Nic podobnego. To dziecko jest tego nienauczone. Ono nie wie, kiedy z tego korzystać. Natomiast dziecko w spektrum autyzmu, które zostało przyzwyczajone do brzmienia, pokazano mu, kiedy taki zwrot należy stosować, to one naprawdę z tego korzystają. Dlatego, moi drodzy, może szerzej trochę te uszy i szerzej trochę te oczy na właśnie świat neuroróżnorodny i nie usprawiedliwiamy zachowania dzieci neurotypowych, bo to dziecko. To w spektrum autyzmu także jest dzieckiem, tyle że wymagające troszeczkę większego wsparcia. Dlatego zachęcam do zmiany takiego podejścia w dostrzeganiu pewnych trudności, jakie towarzyszą dzieciom w spektrum autyzmu. Moi drodzy, i wracając do sedna dzisiejszego tematu, pamiętajmy o tym, że są takie kwestie, czy takie zachowania, gdzie obserwując dziecko w spektrum autyzmu, oczywiście ono nie ma na czole napisane, że mam autyzm, prawda? I niekoniecznie przechodzień, czy osoba, która jest gdzieś na przykład w miejscu publicznym typu sklep czy autobus, wie, że to dziecko ma pewne trudności. Natomiast nie wiedząc takich rzeczy, osoba bardzo chętnie komentuje i udziela wskazówek wychowawczych, szczególnie rodzicom, nie mając tak naprawdę pojęcia, z czego dane zachowanie wynika. Jednocześnie musimy pamiętać absolutnie wszyscy, moi drodzy. Powtórzę to raz jeszcze, mam nadzieję, że to głośno i wyraźnie wybrzmi, że dzieci w spektrum autyzmu i ich zachowania nie mogą być traktowane identycznie jak w przypadku dzieci neurotypowych, ponieważ niestety wiele tych zachowań wiąże się bezpośrednio z objawami wynikającymi ze spektrum autyzmu. Czym innym jest oczywiście taka całkowita zdolność, moi drodzy, dzieci w spektrum autyzmu do celowej nieuprzejmości. One są do tego zdolne. One potrafią to robić. Tak samo potrafią być niegrzeczne i tutaj też nie ma co z tym dyskutować. Natomiast kwestia jest taka, czy te pewne zachowania są absolutnie świadome, czy one są absolutnie zaplanowane i absolutnie skierowane na osobę. Tutaj niestety odpowiedź już nie jest taka oczywista i w wielu przypadkach właśnie te zachowania, które my interpretujemy jako niegrzeczne, jako złośliwe, jako nieuprzejmości, one wynikają zupełnie z czego innego, czyli ni mniej, ni więcej są po prostu przez nas absolutnie źle interpretowane. Moi drodzy, warto się zastanowić w takim razie nad tym, jakie zachowania, które prezentują osoby ze spektrum autyzmu, widziane przez świat neurotypowy, są traktowane jako niegrzeczne, jako te nieakceptowalne bardzo często społecznie. I warto się zastanowić, które z nich wiążą się z takim rzeczywiście świadomym działaniem, a które są związane bezpośrednio z objawami wynikającymi z samego spektrum autyzmu. Startujemy w takim razie, moi drodzy, z analizą niektórych zachowań naszych dzieci. Świat neurotypowy uważa, że osoby w spektrum autyzmu nie słuchają i lekceważą rozmówców, co w naszym kręgu takim kulturowym uznawane jest za niegrzeczne, bo kiedy wchodzę w dyskusję, kiedy próbuję prowadzić dialog z drugą osobą, to rzeczywiście oczekuję takiej wzajemności, ale wzajemności różnorakiej, czyli utrzymywania dwutorowości komunikacji. Ja o coś pytam, ktoś odpowiada, ta osoba odpowiadająca ma szansę także zadać mi pytanie, na które ja mam szansę odpowiedzieć. Druga kwestia, oczekujemy od mojego rozmówcy, że ta pozwoli mi się wypowiedzieć na dany temat, prawda? Nie będzie mi wchodzić w zdanie, nie będzie mi przerywać. Jednocześnie w połowie tej rozmowy, kiedy ja się wypowiadam, ona się nie odwróci, nie odejdzie, bo właśnie te zachowania odwrotne są traktowane jako takie niewłaściwe, takie niepożądane, które są uznawane właśnie za niegrzeczne. I teraz, moi drodzy, w kontekście spektrum autyzmu musimy się znowu zastanowić, czy na pewno dzieci w spektrum autyzmu, a więc zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, czy one rzeczywiście nas nie słuchają, prawda? Czy one rzeczywiście są w tym takim zachowaniu wyłączającym się na mowę ludzką absolutnie złośliwe, w znaczeniu takim, że nas kompletnie lekceważą. Odwracają się, przerywają, wchodzą w rozmowę, bardzo często jakby zaczynają mówić nie na temat trwającej rozmowy, albo kiedy my kierujemy do nich jakieś komunikaty, instrukcje,
to nagle się okazuje, że one są zajęte czymś innym, w ogóle na nas uwagi nie zwracają. I moi drodzy, to jest jakby oczywista oczywistość, że rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast pytanie brzmi, skąd i dlaczego tak się dzieje? Pamiętajmy też, że jakby z doświadczenia rozmów z rodzicami dzieci w spektrum, czasami słyszę, że pani Magdo, bo ja to czasami mówię i mówię, jakbym mówiła do ściany, bo tak jakby on kompletnie był jakąś lalką albo ona była jakąś mumią, totalnie do niej odbija się to jak piłeczka ping-pongowa, takie informacje. I rzeczywiście możemy mieć takie wrażenie, że te dzieciaki, czy w ogóle osoby w spektrum mogą rzeczywiście prezentować się jak taka mumia, jak taki, jakbyśmy puszczali pewien komunikat w eter, tak? Gdzie on kompletnie nie ma potem przełożenia na pewne działania czy podejmowane decyzje. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że bardzo często jest też tak, że my jako osoby neurotypowe często jakby lekceważymy też i odpuszczamy sobie pewne działania, bo kiedy raz, drugi, trzeci osoba reaguje, ta w spektrum reaguje w określony sposób, typu się odwraca albo nie reaguje na nasze polecenia, to zaczynamy rezygnować z podejmowania prób, tak? Nie zastanawiając się dlaczego, tylko obligatoryjnie sobie to tłumaczymy, że niegrzeczna, że bez sensu się zachowuje, że w ogóle tak nie wolno, to jest nieładnie przecież tak nie reagować. Natomiast też nas irytuje, osoby neurotypowe, to, że osoba w spektrum może ciągle jakby powtarzać, czy możesz powtórzyć, a przepraszam, a o czym my właściwie mówiliśmy? Zaraz, co ty właściwie powiedziałeś? Jakby tego typu komunikaty wypływające od osób w spektrum bywają dla nas irytujące, szczególnie jeśli one się non-stop jakby powielają i jakby ciągle mamy kontakt z taką rzeczywistością. Rzeczywiście, moi drodzy, możemy mieć takie wrażenie, że bez względu na to, ile razy powtórzymy komunikat do osoby w spektrum, ile razy go przekształcimy, zmienimy brzmienie tego komunikatu, albo jakby zmienimy zupełnie całą naszą wypowiedź, prośbę czy komunikat, to wydaje się, że ona nigdy nie ląduje tak naprawdę w sferze przetwarzania osoby w spektrum autyzmu, tak? Jakby próbowałam tak, próbowałam siak, a mimo to dzieciak kompletnie lekceważy to, co do niego mówię. Pamiętajmy o tym, że osoby w spektrum autyzmu, one nie reagują i nie tworzą reakcji takich adekwatnych do sytuacji bardzo często, ponieważ w wielu przypadkach mają duży kłopot z przetwarzaniem słuchowym, prawda? To znaczy, że one słyszą nas bardzo dobrze, one słyszą nas bardzo głośno, sam nasz głos, natomiast problem polega na tym, jak następuje przetworzenie tych informacji, które do osoby w spektrum docierają. W rzeczywistości może być tak, że moi drodzy, osoba w spektrum wyłącza się na komunikaty ustne, komunikaty werbalne do niej kierowane, dlatego że mogą one być dla niej zwyczajnie przeciążające, a więc takie, które doprowadzają do tak ogromnego zmęczenia, tak ogromnego wysiłku, że po prostu dziecko czy nastolatek na to nie reagują. Dlaczego? Składa się na to kilka jakby takich czynników. Po pierwsze, sama mowa ludzka jest niezwykle trudna do interpretowania, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje. Oprócz tego, że sama mowa składa się z iluś elementów, tak, czyli każdy wyraz, każde słowo wypowiedziane powinno zostać zinterpretowane. Jeżeli dziecko nie miało kontaktu z jakimś wyrazem, albo go nie rozumie, nie wiąże go z określonym albo pojęciem, albo desygnatem, albo sytuacją, to może na niego nie zareagować. Kolejna kwestia to cechy prozodyczne języka, tak? Czyli mnóstwo informacji, które płyną z samego języka, czyli akcent, melodia, tembr głosu, głośność naszego głosu. No i oczywiście kolejna bardzo ważna informacja do przetworzenia to ładunek emocjonalny, który towarzyszy naszemu komunikatowi. I to nieważne, czy to jest komunikat skierowany na zasadzie mam do ciebie prośbę, albo chciałabym, żebyś, albo na zasadzie przekazania tylko jakiejś informacji. W każdym z takich komunikatów jest
jakiś ładunek emocjonalny, a wiemy doskonale, że osoby w spektrum mają czasami trudność z interpretowaniem emocji i nie wiązać tego z empatią, tak? Bo to jest zupełnie coś innego. Niemniej jednak te główne trzy czynniki, tak? Czyli cechy prozodyczne, ładunek emocjonalny i rozumienie treści, już mogą bardzo mocno zakłócać właśnie reakcje na wypowiadane komunikaty. Kolejna kwestia, moi drodzy, no to właśnie sam aspekt przetwarzania sensorycznego, które u większości osób w spektrum jest nieprawidłowe, a to z kolei przekłada się na trudności również z zrozumieniem komunikatu. Moi drodzy, nakładająca się do tego wszystkiego jeszcze nadwrażliwość słuchowa, która doprowadza do tego, że wszystkie dźwięki w otoczeniu człowieka w spektrum są traktowane przez mózg na poziomie równości, tak? Czyli one wszystkie są traktowane jako ważne i konieczne do zinterpretowania. I jeżeli mózg zaczyna analizować bodźce słuchowe, wszystkie, czyli padający deszcz, kapiąca woda w kranie, ktoś czymś uderza, puka, słychać szczekanie psa, dzwonek do drzwi, mikser w kuchni, odkurzacz i jeszcze całą masę innych informacji, to niestety jest tak bardzo przytłoczony mózg tymi informacjami, że już nie ma siły, czasu ani przestrzeni na to, aby skupić się na komunikatach słownych, czyli dokładnie tej mowie, która jeszcze dodatkowo ma ładunek emocjonalny, ma kwestie do zrozumienia i jeszcze cechy prozodyczne. W związku z tym właśnie dzieci bardzo często nie reagują na te polecenia słowne, a jeszcze my mamy taką tendencję do zalewania ich komunikatami, nie dostosowując tych komunikatów do naprawdę poziomu funkcjonalnego tych dzieci. Czyli jeżeli mam, powtarzam raz jeszcze, moi drodzy, strategia względem dzieci w spektrum polega na tym, że udzielamy dziecku pewnych komunikatów na zasadzie jedno słowo więcej niż dziecko się posługuje. Czyli jeżeli mam dziecko niewerbalne, to kieruję do dziecka komunikaty jednosłowne. Jeżeli dziecko posługuje się pojedynczymi wyrazami, to mogę do dziecka prezentować komunikaty dwuelementowe i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mam dziecko niewerbalne, a ja mu właśnie wkładam do głowy epopeję narodową składającą się z 15 słów, to moi drodzy, nie oczekujcie, że dziecko na to zareaguje, ponieważ ono nie jest w stanie przetworzyć tej informacji i wyłącza się na to wszystko i wygląda to tak, jakby było niegrzeczne i nie reagowało na to, co do niego kierujemy. Oczywiście może być tak, że te zachowania, szczególnie w przypadku osób starszych, tak, jeżeli mówimy o nastolatkach, jeżeli mówimy o młodych osobach dorosłych, kiedy one jakby my odbieramy to, że one nas lekceważą, nie reagują na nasze komunikaty, albo wręcz odwrotnie reagują zbyt gwałtownie, to rezygnujemy po prostu z podejmowania prób i wchodzenia właśnie w taką interakcję dialogową z tą osobą. Moi drodzy, czasami łapiemy się na tym, że kiedy taka osoba w spektrum nie reaguje na nasze komunikaty, to sądzimy, że jak my podniesiemy głos, zaczniemy mówić szybciej, zaczniemy mówić głośniej i jeszcze z takim ładunkiem złośliwości trochę, tak, że wkurzam się, bo po raz trzeci muszę Ci to powiedzieć, niczego absolutnie nie zmieni. Poza tym, że taka osoba jeszcze mniej będzie reagowała na ten komunikat, albo odwrotnie, może dojść do tego, że poczuje się gorzej w naszym towarzystwie, ale na pewno nie zareaguje absolutnie na komunikat, który do niej po prostu nie dociera, dlatego że pewna blokada u niej następuje i nie jest w stanie na nią zareagować. Kolejne zachowanie, które jest uznawane przez świat neurotypowy za niewłaściwe, to, że zarzuca się osobom w spektrum, że one bywają nieufne. I teraz tak, z jednej strony jest to dość pozytywna cecha, z drugiej strony rzeczywiście może być to niepokojące, prawda? I jakby tutaj nie ma się co sprzeczać, że tak jest albo nie jest. I moi drodzy, takie pytanie Wam zadam. Czy kiedykolwiek ktoś z Was, jako nauczyciel albo rodzic, próbował zaplanować wycieczkę z osobą w spektrum autyzmu? Czy to zwykłe wyjście do sklepu? Czy wyjście do parku, wyjście na przyjęcie jakieś rodzinne, albo zwyczajnie wakacje, tak? Gdzie planujemy wyjazd po prostu na wakacje. I teraz jakby
Kto miał taką okazję, to wie, o czym ja mówię, że to nie jest absolutnie prosta sprawa. Dlatego, że wyjazd na wakacje, czy dłuższy jakiś wyjazd z dzieckiem w spektrum, które ma kłopoty z przetwarzaniem sensorycznym, które być może ma kłopoty z dietą, prawda? Bo ta dieta jest dość uboga, wiąże się, moi drodzy, z zaplanowaniem absolutnie wielu kwestii. Oprócz tego, że zamiast brać na przykład materac do pływania, to mama bierze na przykład słoiczki z konkretnym pokarmem, które dziecko będzie spożywało, bo wiadomo, że nic innego nie zje. Więc ci, co mają takie doświadczenia, wiedzą, o czym ja mówię. Moi drodzy, ale zmierzam do tego, że ta nieufność tak naprawdę rzeczywiście też towarzyszy samym osobom w spektrum. One troszeczkę zachowują się w takich sytuacjach jak prokuratorzy. Ja zawsze to tak porównuję. Oni prowadzą swoje śledztwo nieustannie, dogłębnie, zbierając cały materiał dowodowy po to, aby skrupulatnie przygotować się do procesu. I absolutnie dokładnie tak to wygląda. Mianowicie osoby w spektrum autyzmu przed wyjazdem czy jakimś zaplanowanym wydarzeniem typu właśnie przyjęcie urodzinowe, bo babcia ma 80 lat, albo właśnie pierwszy wyjazd na wczasy, wiąże się z tym, że one bardzo często podwójnie, potrójnie, poczwórnie, pomilionowo bardzo często próbują zadawać ciągle te same pytania, tak? Do mamy, do nauczyciela, jakby ciągle, jak właśnie prokuratorzy, jak zadam po raz kolejny pytanie, może się czymś zdradzi i nagle się okaże, że tam jest jakaś ciekawostka, jakaś nowość, która wcześniej została zatajniona przez mamę czy przez nauczyciela. I moi drodzy, pamiętajmy o tym, że osoby w spektrum, one uwielbiają powtarzalność, one uwielbiają pewną rutynę i one uwielbiają pewne schematy. To gwarantuje im taki poziom w miarę prawidłowego funkcjonowania, pozbawionego lęku, prawda? Bo świat, który jest nacechowany całą masą emocji, dodatkowo reguł, zasad, które często są absolutnie niepisane, są abstrakcyjne często, a do tego niestałe, tylko bardzo zmienne, sprawiają, że osoby w spektrum czują się zagubione właśnie w tej przestrzeni neurotypowej. Stąd potrzebują właśnie tych pewnych schematów i pewnej powtarzalności. I biorąc pod uwagę te aspekty, dzięki temu, że one powtarzają sobie, przerabiają, i jakby upewniają się w tym planie, zadając po milionowy raz to samo pytanie, jakby tworzą sobie taką wizualizację tego planu, który po prostu staje się dla nich bardziej konkretny. Skoro konkretny, to znaczy, że bardziej satysfakcjonujący. Bardziej satysfakcjonujący to znaczy, że bardziej obniżający lęk. Czyli dziecko w tym momencie staje się bardziej przygotowane na ewentualne niespodzianki, które być może gdzieś tam czyhają. Taka dygresja, moi drodzy. Często, kiedy pracuję z rodzicami, bo ja bardzo często pracuję z rodzicami, zanim w ogóle zacznę pracować z dzieckiem, albo idzie to na tym samym poziomie, jednocześnie pracuję i z rodzicami, i z dzieckiem, bo ja oddając dziecko po zajęciach, zawsze mam około 10 do 15 minut czasu dla każdego rodzica, w ogóle dla rodzica, żeby z nim porozmawiać o dziecku. Być może on ma do mnie jakieś pytanie, na które będę mogła odpowiedzieć albo pomóc w jakiejś kwestii. Ale zmierzam do tych wakacji. Moi drodzy, czasami pada pytanie: Pani Magdo, chcielibyśmy po raz pierwszy jechać gdzieś na jakieś wczasy poza miejsce zamieszkania, no ale to lotnisko, ta jego nadwrażliwość, te kłopoty sensoryczne, które dziecko ma, jak sobie z tym radzić? I moi drodzy, pierwszym krokiem, który zawsze mówię, żeby wykonać, w przypadku konkretnej grupy dzieci jakby, zawsze mówię: jedź na lotnisko. Zanim jedziecie na wczasy, odbądźcie taką wycieczkę na lotnisko, po to, aby wejść na właśnie taką halę, gdzie następuje odprawa, gdzie się widzi dużo ludzi, gdzie są komunikaty płynące z głośników, mnóstwo wyświetlanych takich komunikatów na tablicach. Niech dziecko się z tym obędzie, niech zobaczy, jak to wygląda. Nie, bo nie możemy, bo jest za daleko. Okej, wtedy zróbmy zdjęcia takiego miejsca, pokażmy w przestrzeni wirtualnej takie miejsce, tak? Sam
jakby słuchowo start samolotu można puścić. Oczywiście to nie jest tak, że dzisiaj to pokażę, jutro lecę, tylko będzie się to wiązało z wielokrotnym powtórzeniem tego, ale może to absolutnie pomóc znacząco dziecku ogarnąć właśnie lęk, który wiąże się z niespodzianką, tak? Czyli z tym, co jest nieprzewidywalne, bo jeszcze nigdy z tym nie miałem kontaktu, bo jeszcze nigdy tego nie dotknąłem, nigdy nie brałem w takim czymś, jakby w takim aspekcie udziału. I to może rzeczywiście dziecku pomóc. A ta nieufność, zawsze jak widzicie takie albo słyszycie po raz któryś dane pytanie, miejcie z tyłu głowy to, co teraz Wam powiedziałam. Nasze dzieci są prokuratorami. Oni zbierają dowody w sprawie przeciwko albo generalnie, żeby potwierdzić bądź zaprzeczyć. Więc pod tym, jakby w tym nurcie sobie to interpretujcie. Absolutnie nie traktujcie tego jako pewną złośliwość, że chce nas utruć, tak? Na takiej zasadzie. Tylko jest to dziecku po prostu bardzo potrzebne do tego, żeby lepiej mu się funkcjonowało. Kolejna kwestia, moi drodzy, uważa się, że osoby w spektrum autyzmu śmieją się w nieodpowiednim momencie, tak? I to często bywa irytujące dla otoczenia. Dwie kwestie na początek, zanim powiemy sobie, jak to jest w spektrum. Mianowicie, moi drodzy, zapewne to wiecie, ale jakby to podsumuję, że śmiech jest jedną z najbardziej wrodzonych metod komunikacyjnych, tak? To jest tak naprawdę pierwsza ekspresja człowieka, która towarzyszy mu przed kompetencjami językowymi. Już taki niemowlaczek, maluszek, strasznie malutki, moi drodzy, komunikuje się ze swoim głównym opiekunem, najczęściej jest to oczywiście mama, poprzez uśmiech. To jest pierwsza emocja, to jest pierwszy wyraz pewnego komunikatu, ale się cieszę, że Cię widzę. O, jak cudownie, że tu jesteś. Ha, 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 pobaw się ze mną, zainteresuj się mną, prawda? Więc ten śmiech rzeczywiście tym naszym dzieciakom wszystkim towarzyszy tak naprawdę od samego urodzenia i to jest zanim pojawią się kompetencje językowe, czyli pierwsze słowa, także te związane z gaworzeniem, prawda? Jako forma budowania kompetencji językowych. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że w przypadku osób w spektrum autyzmu doświadczanie bardzo silnych emocji, a te silne emocje dotyczą zarówno tego, co jest takie szczęśliwe, radosne i cudowne w moim życiu, i z tym wiążą się takie ochy i achy, cudowne emocje. Także ta druga przestrzeń związana z lękiem, z obawą, ze strachem, ze złością, z przeciążeniem, z frustracją, to także jest przypięte do bardzo gwałtownych i silnych emocji. W momencie, kiedy na dziecko w spektrum działa taki ogromny ładunek emocjonalny, czy to ten związany z radością, czy ten związany z lękiem. Najczęściej jest tak, że dziecko w spektrum autyzmu, jakby inaczej, ciało dziecka w spektrum odmawia mu posłuszeństwa. Skoro ciało, to także i aparat artykulacyjny, dlatego że to także jest motoryka, także pewne działanie, także pewne planowanie, prawda? W związku z tym niejako ciało zostaje sparaliżowane przez ten nawał gwałtownych emocji. W związku z tym najprostszą, najszybszą reakcją na różne sytuacje jest właśnie pojawienie się śmiechu. I ten śmiech bardzo często oczywiście pojawia się w sytuacjach bardzo nieadekwatnych, tak? Czyli w tym momencie, kiedy zwyczajnie ten śmiech jest absolutnie nie na miejscu, tak? Jak widzimy, że ktoś właśnie rozwalił kolano, bo zjechał ze zjeżdżalni i upadł gdzieś na ziemię i rozbił kolano, leci mu krew, a dziecko w spektrum zaczyna się na przykład śmiać, tak? Czy w jakichś innych takich sytuacjach mocno newralgicznych, gdzie ten śmiech jest najmniej oczekiwany. Natomiast pamiętajcie, że ten śmiech, który jest efektem jakby tym nieadekwatną emocją w danej sytuacji, wiąże się właśnie z tym, że przytłoczenie następuje bardzo silnymi emocjami w kontekście jakiejś sytuacji, to także wiąże się z tym, że osoby w spektrum mają kłopot z teorią umysłu, prawda? Czyli we wchodzenie takie w buty drugiego człowieka, mówiąc kolokwialnie, czyli co ta osoba swoją emocją, zachowaniem, afektem na twarzy, mową ciała chce mi powiedzieć, co ona chce mi zakomunikować, prawda? To jest trudne dla osób w spektrum, żeby to odpowiednio interpretować. Oczywiście kwestia rozumienia reguł społecznych, czy kwestia empatii poznawczej, prawda? To
to jest duże wyzwanie dla osób z ASD, ale także taka niezdolność do rozumienia żartów, metafor, związków frazeologicznych, ponieważ te są po prostu interpretowane przez osoby w spektrum dokładnie tak, jak słyszą, tak? Czyli dosłownie to, co dziecko usłyszy, dosłownie taki tworzy mu się wizualizacja tego, co usłyszało. I znowu, moi drodzy, ingerowanie w te zachowania osób w spektrum, kiedy one się śmieją nieadekwatnie do sytuacji, kiedy my mówimy, przestań się śmiać, tu nie na miejscu, albo to jest niegrzeczne, to jest nieładne, sugeruje albo śle taki komunikat do osoby w spektrum, że ona ma się uciszyć, ona ma nie czuć, że dla świata otaczającego nie liczy się to, co osoba w spektrum czuje. Taki komunikat, przestań, uspokój się, jak ty możesz się śmiać, to jest, moi drodzy, takie narzucanie osobie w spektrum swojego postrzegania, tak? Czyli patrzymy na osobę w spektrum z naszego punktu widzenia, co jest absolutnie nieprawidłowe, dlatego że ciągle powtarzam, spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym związanym z układem nerwowym i to nie jest takie oczywiste, jakby nam się wydawało. Przez takie zachowania nas, osób neurotypowych, moi drodzy, my odbieramy ludziom w spektrum możliwość wyboru. Odbieramy im możliwość kontroli i sprawczości nad pewnymi sytuacjami, ale także uczymy bezwzględnego posłuszeństwa. Bezwzględnego posłuszeństwa, a więc też bezwzględnej sztywności, czyli brak elastyczności. I potem się dziwimy, że dzieci nie są asertywne, że one nie potrafią odmawiać, że one nie potrafią się zbuntować, że one nie potrafią negocjować, dlatego że nigdy nie miały do tego przestrzeni. I potem nagle popadają w różnego typu konflikty, bo koledzy go namawiają do tego, żeby, znowu przykład mojego pacjenta, wylał kawę na krzesło swojej nauczycielki, ona potem na to siada, ma całą mokrą pupę, brudne spodnie, no i oczywiście obrywa się dzieciakowi, który zrobił to nieświadomie, który nie był w stanie przeanalizować tego, że chłopaki go pokusili, a tak naprawdę mieli z tego bekę śmiechu. Bo nie było dziecko tego uczone już w domu, od samego początku. Po prostu narzucaliśmy mu bezwzględne posłuszeństwo. Na przykład to bezwzględne posłuszeństwo, Kasiu, no zjedz tego kotlecika, babcia przecież zrobiła, a Kasia zatyka buzię, bo ona nie ma ochoty na tego kotleta, ale mama mówi, zjedz, bo babcia przyniosła. No więc Kasia, mimo to, że ma wymioty, być może nawet zwymiotuje, tego kotleta do tej buzi chce wziąć. I to jest właśnie, moi drodzy, brak szacunku do tych dzieciaków, brak wsłuchiwania się, co one do nas mówią, co swoim zachowaniem do nas kierują, jaki komunikat. I niestety te nasze niewłaściwe działania, pozbawione wyboru, pozbawione tego, żeby dziecko mogło zdecydować, a jednocześnie nawet jak się potknie na tym swoim działaniu, czyli popełni błąd, to ono się uczy. Bez spotykania się, bez popełniania błędów nasze dzieci się nie uczą, a tym samym stają się uzależnione bezwzględnie od drugiej osoby. I teraz te drugie osoby mogą być pozytywne, ale mogą być też negatywne dla naszych dzieciaków. Natomiast one nie będą w stanie tego określić miarodajnie i będą temu posłuszne. A wszystko zależy właśnie od elastyczności, od zdolności do negocjowania naszych dzieciaków. My się denerwujemy i wkurzamy czasami, jak dziecko się nam buntuje, takie małe, bo chce postawić na swoim. Moi drodzy, i to bardzo dobrze, to znaczy, że ono wie, czego chce, to znaczy, że ono walczy o swoje, to znaczy, że chce mieć kontrolę nad swoim życiem. I to będzie wpływało na kształtowanie jego elastyczności, co zaowocuje w dalszym jego życiu. I to bardzo dobrze, że się kłóci, to bardzo dobrze, że próbuje powiedzieć, że on nie chce dzisiaj banana, tylko ma ochotę na serek i fajnie by było, żeby to uszanować. Oczywiście to jest totalny skrót myślowy, bo to wszystko zależy od sytuacji, od dziecka i od kontekstu. Niemniej jednak, moi drodzy, nie wolno nam karać dziecko za to, że zareagowało na daną sytuację inaczej, niż byśmy tego oczekiwali, inaczej niż wymaga tego ta kultura naszego społeczeństwa. Bardziej powinniśmy się zastanowić, dlaczego właśnie tak dziecko zareagowało i co mogę zrobić następnym razem, aby nauczyć moje dziecko bardziej społecznych, bardziej adekwatnych reakcji na daną sytuację. O to chodzi tak naprawdę w tym wszystkim.
Kolejna kwestia, która często gdzieś się przewija właśnie w dyskusjach osób neurotypowych, to to, że osoby w spektrum, one przekraczają fizyczne granice, tak? Że one łamią te konwenanse związane z tą przestrzenią drugiej osoby. I jest to prawda, tutaj nie ma się co okłamywać, że tak nie jest, że tylko nam się wydaje, bo rzeczywiście często jest tak, że dzieciaki w spektrum albo stają zbyt blisko nas, albo wręcz na nas wpadają, kiedy wchodzą w jakąkolwiek interakcję z nami. Natomiast to nie jest tak, moi drodzy, że te dzieciaki są złośliwe, niegrzeczne i generalnie chcą nam zrobić krzywdę. Wiąże się to, moi drodzy, w głównej mierze z tym, że ich ciało migdałowate, które rejestruje strach i jakby odpowiada też za reakcję na ten strach, sama ta część w mózgu po prostu jest nieco inaczej zbudowana w spektrum niż u osób neurotypowych. Skoro inaczej jest zbudowana, to znaczy, że inaczej działa. A więc sama interpretacja pewnych emocji, pewnych sytuacji też będzie interpretowana przez mózg autystyczny inaczej niż przez mózg neurotypowy. Oczywiście, moi drodzy, to też nie jest tak, że neuroanatomia nam tłumaczy, że jak mamy deficyt, czy uszkodzenie, czy odmienną budowę w jakimś obszarze, to z automatu wiemy, że to, czy to się zadzieje, albo na to i na to będzie miało wpływ. To nie jest aż taka duża oczywistość. Niektóre rzeczy są wyjaśnione i wiemy, ale niektóre absolutnie nadal pozostają niewyjaśnione, są tajemnicą. Niemniej jednak w przypadku spektrum, moi drodzy, rzeczywiście może być tak, że osoba w spektrum zna kogoś minutę, zna kogoś długie lata i mimo wszystko, bez względu na to, co to jest za osoba, może przekraczać te bariery fizycznego kontaktu właśnie ze względu na tą odmienną neuroanatomię swojego mózgu. Z kolei może być też tak, że nasilające się zmniejszanie tej właśnie bariery fizycznej często następuje w chwili, kiedy osoba w spektrum ma szansę zaprezentować swoją wiedzę z obszaru swoich zainteresowań. Wtedy ona się chce pochwalić, chce zaprezentować, ile to ona wie, bo to z drugiej strony buduje bardzo samoocenę i pokazuje, że ja też mam coś mądrego do powiedzenia. I wtedy ona jest taka nachalna w tym swoim zachowaniu, żeby przypadkiem ktoś nie uciekł, żeby ona mogła skończyć jakby swój wywód na temat tych zainteresowań. I moi drodzy, prawda jest też taka, że ten brak zachowania tych konwenansów z tą barierą fizyczną wiąże się także po pierwsze z przetwarzaniem sensorycznym z jednej strony, z drugiej strony znowu z takim zakłóceniem w rozumieniu reguł i zasad, które jakby w społeczeństwie obowiązują, a to przekłada się oczywiście na dane zachowanie, które prezentuje osoba w spektrum. I moi drodzy, oczywiście prawda jest taka, że najczęściej jest tak, że my nie jesteśmy zagrożeni jakoś, kiedy ta osoba w spektrum się do nas zbliża albo stoi zbyt blisko, tak? To nie jest tak, że ona zaraz nam zrobi krzywdę, nie wiem, ugryzie, uszczypnie albo uderzy w twarz. Największym zagrożeniem, taką groźbą, jaka wtedy może nas dotknąć, to jest, moi drodzy, nuda. Nuda w kontekście takim, że dana osoba zanudzi nas informacjami na temat swoich zainteresowań, tak? Niekoniecznie musimy się interesować czołgami, pociągami, dinozaurami czy znakami drogowymi, o których dziecko będzie chciało nam opowiedzieć. Natomiast z drugiej strony, tak patrząc obiektywnie, moi drodzy, mamy coś lepszego do roboty. Co może być bardziej fascynującego niż wsłuchiwać się na przykład w informacje szczegółowe absolutnie, jak na przykład zbudowany jest komputer, albo co może być bardziej ciekawszego niż to, żeby poznać wszystkie typy kosiarek, jakie są, albo wind, jakie mogą być. Puszczam do Was oko oczywiście. Jak najbardziej mamy prawo do tego, aby nie chcieć tego słuchać, dlatego tutaj wtedy warto wprowadzić zasadę kiedy i w jakim czasie, w jakiej ilości tego czasu poświęcamy właśnie na prezentację tych informacji z obszaru zainteresowań naszego dziecka. Bo pamiętajcie, że my mamy swoje granice, o nich też kiedyś Wam powiem, już jest przecież to zaplanowane.
ale jednocześnie dziecko też chce się wykazać pewnymi swoimi umiejętnościami, więc miejmy to jakby w naszym rozumieniu, dlaczego pewne rzeczy się pojawiają. Kolejna kwestia, moi drodzy, dotyczy tego, to głównie dotyczy już młodych osób dorosłych, nastolatek, nastolatków w spektrum, a mianowicie to, że one często odwołują plany w ostatniej chwili, tak? I to jest bardzo irytujące dla otoczenia. Moi drodzy, oczywiście bywa to przykre, tak? Bo kiedy planowaliśmy w grupie jakby rówieśniczej, mamy naście lat, czy jesteśmy osobami już pełnoletnimi, ale nadal w spektrum oczywiście, i planowaliśmy od jakiegoś czasu, że pójdziemy wspólnie na pierwszy koncert na przykład, tak? Bo przyjeżdża nasz zespół, który wspólnie lubimy, pójdziemy się razem pobawić, tak? Wszystko jest zaplanowane, bilety, wyjście, koleżanki przychodzą po naszą nastolatkę, a ona nagle przedstawia im, że wiecie co, sorry, ale ja nie idę, bo i wymyśla milion różnych powodów, które są najbardziej irytujące właśnie dla tej grupy, tak? Wymyśla takie głupoty w mniemaniu tych osób neurotypowych, że włos się na głowie jeży, że zaczął boleć brzuch, że boli mnie, nie wiem, ręka, że cokolwiek innego, tak? Że pies właśnie wymiotuje i musi się nim zająć. Natomiast, moi drodzy, w całej tej sytuacji tak naprawdę my musimy zdawać sobie sprawę, że ta osoba w spektrum, ona naprawdę chciałaby, żeby te wszystkie rzeczy, te argumenty, które ona przedstawia grupie, naprawdę się ziściły. Wszystkie, byle nie wyjście na ten koncert. Szczególnie taki, gdzie nigdy wcześniej nie brała udziału w takim właśnie wydarzeniu. I tutaj, moi drodzy, wiąże się to właśnie z tym ogromnym przytłoczeniem, z złamaniem pewnych reguł, pewnych schematów w życiu tej młodej osoby. Dlatego ona po prostu wymyśla wszystko i to wszystko może być absolutnie dla niej lepsze niż wyjście na ten koncert, dlatego że to jest taka próba odsunięcia od siebie różnych nieszczęść, które mogłyby się tam zadziać. I moi drodzy, znowu, tak jak w przypadku tego lotniska, warto sobie przerobić po prostu taką sytuację, tak? Czyli pokazać nastolatkowi albo pokazać dziecku, co w danej sytuacji, podczas danego wydarzenia może się zadziać, tak? Od wizualizacji po dźwięki, które tam można spotkać. Tak samo jak planujemy iść na przykład na imprezę rodzinną, tak? To powiedzieć dziecku, że będą głośno śpiewać, że będą toasty, brzdęki na przykład kieliszków, że będą świeczki, jedzenie i tak dalej, i tak dalej, tak? To może dziecko przygotować właśnie na takie niespodzianki, tak? A tym samym złagodzić jego lęk, który może mu po prostu towarzyszyć. Kolejna kwestia, moi drodzy, która też gdzieś tam w opinii się pojawia, to to, że osoby w spektrum autyzmu wydają się takie protekcyjne, ale przede wszystkim egocentryczne. I znowu, nie ma co z tym dyskutować, bo rzeczywiście kto z Was miał kontakt szczególnie na przykład z nastolatkiem czy nastolatką w spektrum autyzmu, która jest werbalna, która jest osobą w normie intelektualnej, to rzeczywiście możemy mieć takie wrażenie, że właśnie trochę tego egocentryzmu mniej lub bardziej u niej się pojawia. Mamy też bardzo często taki obraz, że te osoby mówiąc niefachowo, wysoko funkcjonujące, to takie małe profesorki, prawda? Czyli osoby, które rzeczywiście mają dużą wiedzę w jakimś obszarze, chętnie się nią dzielą, a tak naprawdę chciałyby się nią dzielić zawsze i wszędzie, tak? Żeby pokazać właśnie, jakie one są zdolne. To są ludzie, którzy są naprawdę takimi perfekcjonistami. Oni chcą zawsze być najlepsi, zawsze chcą być pierwsi, uwielbiają też swoje zasady, czyli albo działacie na zasadzie i pracujemy, czy robimy coś według moich zasad, albo nie robimy wcale. Czyli takie myślenie zero-jedynkowe, prawda? Często się w spektrum pojawia, czyli albo ten projekt będzie wyglądał tak, jak ja sobie go zaplanowałem i wy w to wchodzicie, albo ja wychodzę z tej grupy. Nie będę tego robić tak, jak wy sobie gdzieś tam to zaplanowaliście. Wiąże się to, moi drodzy, z absolutną taką potrzebą kontroli sytuacji, czyli znowu jest to przełożenie na ten lęk. Jak
jak ja mam zaplanowane, to znaczy, że ja to kontroluję. Jak ja to kontroluję, to znaczy, że ja się tego nie boję, bo ja przewiduję, co się w danym, jakby co się po kolei wydarzy. Moi drodzy, strach przed porażką komunikacyjną, która może u tych osób występować, kłopot z dwutorowością w prowadzeniu dialogu, będzie to nasilało, tak? Będzie nasilało ten egocentryzm, to takie pokazanie, że tylko ja się tutaj liczę. I znowu ten aspekt właśnie zero-jedynkowy, tak? Że moje na wierzchu, wasze niekoniecznie, wiąże się z takim nierozumieniem pewnych kwestii, ale także z tym, że tracę nad tym kontrolę, nie mam na tym wpływu. To znaczy, że wiele rzeczy może mnie zaskoczyć. To niestety również zawęża, nie pozwala na szerszą perspektywę pewnych zdarzeń czy sytuacji. I moi drodzy, jeżeli nawet osoba się tak zachowuje, to nie jest tak, że ona jest niegrzeczna. Ona po prostu próbuje panować nad swoim życiem, próbuje je kontrolować i próbuje mieć moc sprawczą nad swoim życiem. I moi drodzy, oczywiście jakby bywa to dla nas irytujące, kiedy osoba w spektrum próbuje ciągle narzucać nam swoje zdanie, kiedy ciągle tak naprawdę prowadzi monolog, a w ogóle nie wchodzi w dialog z nami. Warto w sposób absolutnie kulturalny pokazać, tak, moją perspektywę tej sytuacji. Bo to też nie jest tak, że do końca mamy w 100% akceptować pewne zachowania osób w spektrum. Skoro one chcą być częścią społeczeństwa, to do pewnych rzeczy też muszą się przystosować po prostu, tak? I dokładnie tak samo jest w szkole. Dostosowanie takich wymogów edukacyjnych, przestrzeni, która wiąże się bezpośrednio z realizacją potrzeb takiego dziecka, jest absolutnie niepodważalnie bezwzględna. Natomiast samo uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka i dostosowanie się do pewnych reguł, które obowiązują wszystkich uczniów, też niestety powinno być egzekwowane od tych uczniów. Skoro są częścią klasy, to podlegają podobnym zasadom. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli dana zasada nie może być spełniona przez dziecko w spektrum, bo wiąże się bezpośrednio z objawem ze spektrum, to wiadomo, że to jest zupełnie inna kwestia, ale jeżeli jest to możliwe do zrealizowania przez osobę, to absolutnie osoba w spektrum powinna to egzekwować i powinna się dostosowywać do takich właśnie reguł. Kolejna kwestia, świat neurotypowy uważa, że osoby ze spektrum, one szydzą i wyśmiewają się z innych. To jest troszeczkę nawiązanie do tego wcześniejszego punktu związanego, że śmieją się w nieodpowiednim momencie. I moi drodzy, to jest taka trochę hipokryzja, można powiedzieć, dlatego że generalnie my oczekiwalibyśmy prawdomówności, prawda? Chcielibyśmy, żeby mówiono do nas prawdę, żeby mówiono nam prawdę, żeby teoretycznie mówimy sobie nawzajem, że ja naprawdę chciałbym znać Twój punkt widzenia, ja naprawdę chciałabym wiedzieć, co Ty o tym sądzisz i o czym myślisz. A tak naprawdę w gruncie rzeczy nie zawsze tak jest. Czasami wychodzimy z założenia, że po prostu lepiej kogoś okłamać, lepiej nie powiedzieć prawdy, niż zrobić mu krzywdę, tak? Natomiast u osób w spektrum autyzmu takie myślenie i takie podążanie absolutnie nie wchodzi w grę. One po prostu jakby mają kłopot tak naprawdę z takim myśleniem, że a nie powiem, bo zrobi jej się przykro. Dlaczego? No bo to są emocje, z którymi niekoniecznie osoby w spektrum sobie radzą. Więc one po prostu uważają, że trzeba być szczerym do bólu, a więc mówią to, co widzą, mówią to, co czują i nie zastanawiają się, czy komuś w związku z tym jest przykro albo zrobiły komuś przykrość, tak? Jeżeli dzieciak stoi na przystanku i obok stoi osoba, od której na przykład śmierdzi potem, to dzieciak się nie będzie zastanawiał, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, bo to jest nieładnie, bo mamie się zrobi wstyd, a panu może być przykro, tylko po prostu powie głośno i wyraźnie, co o tym myśli. Powie głośno, ale ten pan śmierdzi i nie zastanawia się nad tym, czy to wypada, czy nie. Po prostu tak to czuje i tak to nazywa. Dlatego, że powtarzam raz jeszcze, w spektrum autyzmu bardzo często dominuje właśnie dosłowność, absolutnie dosłowność i w rozumieniu, i w przekazywaniu tego, co osoba czuje. Czyli jakby pamiętajmy też, że osoba w spektrum, ta szczerość do bólu nie
jest złośliwa, to nie jest zachowanie niegrzeczne. One po prostu bardzo często tak przetwarzają, czyli rzeczywiście mówią i jakby interpretują sytuację tak, jak ją widzą i jak ją czują. Jakby osoba w spektrum postrzega udawanie jako złe, jako takie bez sensu też często. Natomiast jakby interpretując to dalej, one uważają, że wszyscy ludzie i oni sami oczekują po prostu prawdy, dlatego mówią po prostu to, co myślą. Bez względu na to, czy ta prawda jest bardzo brutalna i bardzo dotkliwa dla drugiej osoby. I tutaj, moi drodzy, też jakby jeśli jakby słyszymy pewne takie komentarze, które wydają nam się niewłaściwe, to zawsze miejmy na uwadze to, że to jest to dosłowne interpretowanie, tak? Tego, jak czuję, tego, jak to odbieram. Natomiast musimy też mieć z tyłu głowy jakby interpretację tego, że to jest dana opinia tej osoby w spektrum autyzmu, tak? Opinia, która oczywiście w oczach osoby w spektrum jest absolutnie niepodważalna, natomiast niekoniecznie ona jest faktem, prawda? I jakby tak musimy sobie to tłumaczyć i interpretować. Kolejna rzecz, moi drodzy, to osoby w spektrum autyzmu przerywają innym. I o tym też często już i dzisiaj nawet powiedzieliśmy sobie. Generalnie chodzi o to, moi drodzy, że znowu nawiążę do tego, co na samym początku dzisiaj powiedziałam. Dzieciaki w spektrum, młodzież, młode osoby dorosłe również, one mają często kłopot z interpretowaniem mowy ludzkiej, na którą składa się tak dużo elementów, tak? W związku z tym albo, moi drodzy, jest tak, że osoba dołącza do rozmowy w środku, w trakcie, często nie utrzymując tematu rozmowy, tylko mówiąc zupełnie na inny temat. Przerywa rzeczywiście innym, aby przekierować uwagę tych osób na temat, na który ma dużo do powiedzenia, tak? I znowu informacje, które słuchowo do dziecka docierają, one bombardują układ nerwowy, który znowu przetwarzanie każdego elemenciku wypowiedzi innej osoby, te cechy prozodyczne, emocjonalne są po prostu przeciążeniem dla wielu dzieciaków, dlatego one po prostu sięgają po takie półśrodki właśnie w takim momencie albo przerywają, albo wchodzą komuś w zdanie. Ważne, moi drodzy, żebyśmy mieli takie pojęcie i rozumienie tego, że jeżeli rzeczywiście notorycznie tak się dzieje w przypadku osób w spektrum, to taka osoba powinna być uczona proszenia o powtórzenie komunikatu, tak, żeby umiejętnie na niego reagować. Także w takich przypadkach warto też, moi drodzy, wolniej mówić. I znowu, nie popadać w schemat mówienia przeciągłego, bo, moi drodzy, to jest nudne. To jest nudne, ale jednocześnie osoba w spektrum może poczuć się poniżona, że mówimy do niej jak do osoby jakiejś sfisiowanej, mówiąc brzydko. Dlatego jakby znowu interpretujmy takie zachowania bardzo tak obiektywnie, a jednocześnie spróbujmy zaspokoić pewne potrzeby, które osoby w spektrum prezentują. Kolejna kwestia, zarzut dotyczący tego, że osoba w spektrum zbyt głośno mówi. Rzeczywiście jest tak, że sporo dzieciaków w spektrum robi duży hałas wokół siebie, tak? Hałas ogólnopojęty, bo nawet jeżeli ktoś do niej coś mówi, o coś pyta, to ona albo się czymś bawi, albo czymś o coś puka, albo puka sobie nogą o podłogę, prawda? Albo wokalizuje i inne takie rzeczy, albo generalnie bardzo głośno po prostu mówi. I czasami zdarza się tak, że jeżeli środowisko jest niesprzyjające akustycznie, bo jest to na przykład rozmowa na ruchliwej ulicy, w centrum handlowym, to osobie w spektrum wydaje się, że ta przestrzeń właśnie hałaśliwa zagłusza jego czy jej mowę i one wtedy znowu zaczynają głośniej mówić. Oczywiście jest to uwarunkowane przetwarzaniem sensorycznym, dlatego jakby wydaje jej się, że musi mówić głośniej, bo inaczej nie może się przebić jakby przez te dźwięki, które tam gdzieś się dodatkowo pojawiają, tak? Więc jeżeli obserwujemy takie zachowania, to warto
jakby zaproponować dziecku czy nastolatkowi, że wiesz co, porozmawiamy o tym w domu, jak będzie ciszej, spokojniej, bo tutaj nie ma warunków do tego, żeby porozmawiać, tak? Że jest po prostu za głośno. Jakby budując pewną cierpliwość, odroczenie też w czasie troszeczkę, zobaczcie, jak pięknie wpływamy na elastyczność tych naszych dzieciaków, ale to jest jakby znowu wiąże się z takim myśleniem klinicznym i wsparciem właśnie naszych dzieciaków. Na zakończenie, moi drodzy, bo zbliżamy się już do końca, kwestia tego, że osoby w spektrum łamią zasady, tak? I trochę przekornie podeszłam do tego punktu, ponieważ chciałam Wam powiedzieć tylko tyle, że w życiu jest bardzo wiele zasad. Wiele zasad jest niepisanych, wiele zasad jest abstrakcyjnych strasznie, wiele zasad się zmienia ze względu na czas, na sytuację, na osobę, która w danej sytuacji bierze udział i wiele właśnie tych niepisanych zasad dla osób w spektrum autyzmu to są takie zasady, których one nigdy się nie nauczą. Nigdy w znaczeniu takim stuprocentowym rozumieniu i jakby akceptacji, czy podążaniu, czy zgeneralizowaniu danych zasad. Bardzo często jest tak, że znowu one bardzo dosłownie traktują pewne zasady, co w przypadku dzieciaków neurotypowych, które są mocno elastyczne, bo one uczą się tej elastyczności w sposób naturalny, w ogóle nie stanowi żadnej zasady, tylko to jest taka oczywista oczywistość. Natomiast w spektrum autyzmu niekoniecznie tak jest. I podam Wam przykład. Z mojego doświadczenia nie musi tak być. Ja mówię o swoich prywatnych doświadczeniach. Ja znam takie dzieciaki, które one dziękują tak naprawdę za wszystko, co by nie dostały. Nawet jeżeli dostają prezent, który im się nie podoba, to one tak czy inaczej będą za to dziękować. Dziecko neurotypowe, jak mu się coś nie podoba, czy jej, to po prostu albo to wyrzuca, albo od razu komentuje, jak to, co ma na myśli na temat tego kolejnej lalki, czy kolejnych puzli, prawda? Jak ja bym wolał dostać grę komputerową. Ale także, moi drodzy, często osoby w spektrum, one pytają kogoś, czy masz na to ochotę, chcesz to, mimo że to coś jest tylko jedno i osoba w spektrum ma na to ochotę, tak? Jakby ja mam takie doświadczenia. Kolejna kwestia w łamaniu tych zasad polega na tym, że subtelne wytyczne społeczne, tak, które panują jakby w społeczeństwie, one są wszędzie, zewsząd, w każdej sytuacji, na każdym rogu jakby na nas czyhają. Natomiast najczęściej osoba w spektrum łamie je bez namysłu. Nie robi tego w sposób celowy, natomiast ze względu na nierozumienie tych takich bardzo subtelnych reguł, zwyczajnie po prostu je łamie. I oczywiście w naszych oczach, takich neurotypowych, tak to interpretujemy. Łamanie zasad oczywiście nie jest intencją samą w sobie osoby w spektrum, tylko po prostu umysł osoby pracuje na takich absolutach, czyli na takich pewnikach, na takich oczywistościach, które dziecko czy osoba po prostu zna. I moi drodzy, jakby zrozumienie wielu tych zachowań, wielu działań osób w spektrum autyzmu, takich nietypowych zachowań, nie wynika z tego, że one robią to w sposób świadomy i celowy, tak? Bardzo często właśnie robią to w sposób nieświadomy, ze względu na to, że po prostu nie rozumieją, nie odnajdują się w danej, jakby w danym kontekście czy rozumieniu. I jakby tutaj musimy o tym pamiętać, że w poruszanie się po tej przestrzeni takiej abstrakcyjnej różnych reguł społecznych jest dla nich bardzo trudne. Natomiast one bardzo pięknie podążają w pewnych instrukcjach kroczek po kroczku, dostosowując oczywiście komunikat skierowany do osoby w spektrum, dostosowany oczywiście do jej poziomu funkcjonalnego. I jeśli jakby zastosujemy te niektóre wskazówki, które dzisiaj Wam opowiedziałam i przekazałam, naprawdę możemy te dzieciaki dużo lepiej rozumieć, możemy je dużo lepiej wspierać, a co najważniejsze, nie oceniać ich błędnie, tak, w kontekście tych zachowań, które prezentują. Tak jak powiedziałam, spotkanie dzisiaj było troszeczkę przewrotne. Mam nadzieję, że troszeczkę nowych rzeczy się dowiedzieliście, coś jakby otworzyło się kolejnego w postrzeganiu dzieci w spektrum. Dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę i zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie ze mną. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za spotkanie.